Za nami rok 2025. Czas więc przyjrzeć się, co ciekawego przyniesie nam 2026. W tym filmie opowiemy Wam o 10 grach, którym będziemy się przyglądać w tym roku. My jesteśmy Przemojcy Bigzonie i zapraszamy na materiał. Drobny disclaimer, to, że jakaś gra pojawiła się na tej liście, nie oznacza to, że będziemy kupowali ją na premierę. Przedstawione tutaj gry są na naszym radarze, jednak finalne decyzje o zakupie podejmiemy dopiero, kiedy zobaczymy pierwsze opinie graczy i jaki będzie faktyczny stan na premierę. Tworząc tę listę staraliśmy się brać pod uwagę zarówno te topowe tytuły, które znajdą się pewnie na każdej innej topce, ale i takie bardziej niszowe, które mogą Wam umknąć, a na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę. Nie przedłużając, zaczynajmy. 10. LEGO Batman Legacy of the Dark Knight. Po dość przełomowym formacie LEGO Skywalker Saga, teraz Traveler's Tales Games szykuje nam kolejną megaprodukcję. Tym razem za setting obrano filmy z Mrocznym Rycerzem, przy czym na trailerach zauważymy odniesienia do najnowszego Batmana, jak i tych klasyków z lat 80. Mamy nadzieję, że gra zaadaptuje na klockowy świat wszystkie wcielenia z Batmana i gra nie będzie tak męcząco długa jak Skywalker Saga. 9. Resident Evil Requiem. Po świetnym Biohazard Village seria zostawiła nas kapitalną historią, fantastycznymi projektami postaci oraz jedną z najstraszniejszych survival horrorów ostatnich lat. Requiem jednak ma przenieść nas znowu do znanego fanom serii Raccoon City, zaś fabuła będzie toczyć wokół dwóch postaci. Grace Ashcroft, która jest nową postacią, i drugą jest Leon S. Kennedy, którego znacie z poprzednich odsłon Rezydentów. Z tego co na ten moment wiemy, każdy z bohaterów otrzyma swoją dedykowaną kampanię fabularną, przy czym ścieżka Grace będzie, nazwijmy to, klasycznym survival horrorem jak Biohazard i Village, zaś ścieżka Leona ma być hybrydną horroru z elementami akcji, do którego przyzwyczaił nas chociażby Resident Evil 4. Miejsce 8. Heroes Oldynera. Chyba najbardziej kontrowersyjny wybór na tej liście. Po zagraniu bety oboje uważamy, że gra zapowiada się ciekawie, jednak ma swoje problemy. Pod kątem gameplayu, grywalności i syndromu jeszcze jednej tury uważamy, że gra się spisuje. Ma parę ciekawych pomysłów jak punkty prawa, które możemy zamieniać na dosyć przydatne bonusy, a oprócz tego niektóre budynki możemy ulepszać na kilka sposobów. I chociaż ten drugi pomysł pojawił się już w chociażby Heroesach 6, tak o ile w tamtej grze były one totalnie bezużyteczne i budowałem je wyłącznie z nudów, tak tutaj faktycznie wymagają zastanowienia. Gra w swojej stylistyce jest bardzo niespójna i to jest nasze największe ale do tej produkcji. Schizma, pomimo bycia ciekawym pomysłem na frakcję, w ogóle nie pasuje mi do świata Might and Magic. Jakby to była jakaś gra na licencji D&D, to spoko. Ale do Heroesów i ich świata mi osobiście nie pasują mackowe istoty inspirowane Lovecraftem. Co nie zmienia faktu, że sam pomysł na frakcję jest bardzo ciekawy, po prostu nie pasuje do tego uniwersum. W dodatku ja się dalej pytam, gdzie jest Inferno. Bo na razie dano nam ogniste zergi, zaś w kwestii Sylwanu, który do tej pory był elfami, teraz mamy grzybki, drzewka i inne leśne wróżki. Tak, i na tym zaprzestaniemy. Podczas ogrywania dema odnieśliśmy też wrażenie, że gra jest strasznie nieczytelna i bardzo często umykały nam przedmioty do zbierania, które niczym nie wyróżniały się spośród wszystkiego wokół. Grze na pewno planujemy się przyglądać, jednak na premierę ją sobie darujemy. Numer 7. Copa City. Jest to dosyć ciekawa polska gra typu Tajką, w której przyjdzie nam dekorować stadiony piłkarskie, stawiać stoiska dla drużyn piłkarskich oraz przygotowywać organizację imprez, jakimi w tym wypadku będą mecze i inne mistrzostwa. W grze pojawią się prawdziwe stadiony jak PGE Narodowy, zaś twórcy zapowiadają, że gra ma trafić do sklepów również w wersji pudełkowej, gdzie, jak dobrze mnie pewnie znacie, ja akurat jestem wielkim fanem pudełek, więc to od razu mnie kupują na tym polu. I chociaż nigdy nie byłem wielkim fanem piłki nożnej, to pomysł na grę wydaje mi się bardzo ciekawy i na pewno będę chciał prześledzić tę produkcję. I na pewno za swego czasu też ją ograć. Miejsce 6. Invisible Versus. Bijatyka na licencji serii Invisible, którą możecie znać m.in. z popularnego serialu na Prime Video. Gra swoją stylistyką mocno przypomina mi Marvel Rivals. Sama gra, tak jak seria, jest bardzo brutalna, więc myślę, że będzie to ciekawa opcja dla fanów Mortal Kombat oraz Injustice. Jednak czy będzie to mega hit, czy po prostu kolejna niszowa bijatyka, to się dopiero okaże. Miejsce 5. Gothic Remake. Remake kultowego Gotika w Polsce, podobnie jak Oldynera, wzbudza sporo emocji. Ja podchodzę do tego tytułu jako laik, ponieważ Gothic 1 mnie osobiście odstraszył swoim jakże archaicznym sterowaniem. Mimo to, ilekroć słyszałem, jak inni opowiadali mi o Gothicu, to uważam, że jest to bardzo ciekawy świat z ciekawym lore i historią. Miałem okazję w swoim czasie zagrać w Gothic Playable Demo
gdzie system walki mocno przypominał mi ten z For Honora i nie ukrywam, dla mnie wyglądało to dosyć ciekawie. Że na pewno będę się przyglądał, ale czy finalnie ją kupię, to się jeszcze okaże. Na pewno kiedyś muszę się przemóc i w końcu przejść tego klasycznego gotika, bo sobie będę pluł do końca życia w brodę. Czwarte, Nioh 3. Seria Nioh to trzecioosobowa akcja RPG typu Souls-like stworzona przez japońskie studio Team Ninja i wydane przez Koami Tecmo. Ich rozgrywka charakteryzuje się trudnym, wymagającym system walki, intensywnymi starciami z przeciwnikami oraz silnymi wpływami japońskiej historii i folkloru. Team Ninja oficjalnie zapowiedział trzecią odsłonę serii Nioh, zaplanowaną na 6 lutego 2026 na PS5 i PC. Na podstawie zwiastunów i materiałów gameplay możemy spodziewać się nowych możliwości walki. Gra ma wprowadzić dwa style walki, samuraja i ninja, między którymi gracz będzie mógł płynnie przechodzić podczas starć. Samuraj skupia się na klasycznym, ciężkim stylu, a ninja na szybkich ruchach, unikach i akrobacjach. Dostaniemy również otwarte pola bitewne. Po raz pierwszy seria ma oferować elementy otwartego świata lub otwartych połączonych obszarów, dając większą swobodę eksploracji i mniej liniowych struktur poziomów niż w poprzednich odsłonach. Fani już mogli sprawdzić demo, które pojawiło się wcześniej i zawiera elementy kooperacji online dla 3 graczy z możliwością przeniesienia postępów do pełnej wersji gry. Producenci potwierdzili, że Nioh 3 zachowa wysoki poziom trudności typowy dla serii, więc fani wyzwań mogą się spodziewać podobnej intensywności jak w poprzednich częściach. Numer 3. Fable. Jeden z ciekawszych remake'ów w tym roku. Seria Fable to jedna z najbardziej znanych gier Petera Molyneux, o którym, przypominam, znajdziecie już film na kanale. Tym razem za grę ma odpowiadać Playground Games, które do tej pory robiło gry z serii Forza Horizon. I to jest chyba moja największa niepewność wobec tego tytułu. Wiadomo, że zawsze nowe studio będzie chciało wplatać jakieś swoje pomysły, nawet jeżeli to jest remake, ale biorąc pod uwagę, że do tej pory robili totalnie inny gatunek, jakim w tym wypadku są gry wyścigowe, no to nie ukrywam, ale trochę się boję, co z tego może wyjść. Pozostaje nam jednak uzbroić się w cierpliwość i zobaczyć, co z tego finalnie wyjdzie. Miejsce drugie, Marvel 1943 Rise of Hydra. Marvel 1943 Rise of Hydra to nadchodząca singleplayerowa akcja przygodowa z superbohaterami Marvela, tworzona przez studio Skydance New Media, która prowadzi Amy Hennig, znana z serii Uncharted i wydawana przez Plaion. Gra korzysta z Unreal Engine 5.4 i ma być opowieścią fabularną osadzoną w realiach II wojny światowej, konkretnie w okupowanym Paryżu. Akcja toczy się w roku 1943, w czasie gdy organizacja Hydra rośnie w siłę, zagrażając światu. Gracz stanie po stronie bohaterów Marvela, którzy muszą powstrzymać plany Hydry. Na ekranie zobaczymy m.in. Kapitana Amerykę, młodszą wersję super żołnierza, Azuriego, Czarną Panterę z lat 40., Gabriela Jonesa, żołnierza z oddziału Howling Commandos, Nanali, szpiega z Wakandy. Wspierać ich będzie postać takie jak Julie z Ruchu Oporu i Howard Stark. Fabuła inspirowana jest komiksem Kapitan Ameryka Black Panther Flag of Our Fathers z 2010 roku. Rise of Hydra to akcja przygodowa singleplayer z narracją i eksploracją skupioną na bohaterach historii. Gracze mają przełączać się między różnymi bohaterami, co pozwala na różne doświadczenia w grze, zarówno z punktu widzenia super żołnierza, jak i czysto ludzkiego bohatera czy szpiega. Wszystkie te postacie są zapowiedziane jako grywalne, choć szczegóły konkretnych mechanik, np. walki czy umiejętności każdej postaci, nie były jeszcze dokładnie omówione w oficjalnych materiałach. Numer 1. GTA 6. Chyba najbardziej wyczekiwana premiera tego roku. Od ostatniej odsłony mija już prawie 13 lat, tak, sam nie mogę w to uwierzyć, zaś Rockstar ponownie planuje pokazać nowy standard i przeskok generacyjny. Na ten moment wiemy, że gra ma przynieść nas ponownie do inspirowanego Miami Vice City, a po sukcesie GTA Online możemy się ponownie spodziewać, że będziemy mieli duże możliwości w grze multiplayer. Gra oficjalnie ma trafić do sprzedaży pod koniec listopada tego roku. Czekamy z niecierpliwością. I to by było na tyle. To są gry, którym będziemy się przyglądać w 2026, jednak to czy finalnie zdecydujemy się na ich zakup, to się jeszcze okaże. Jeśli jesteś tu nowy, zachęcam do zostawienia suba na kanale, jeśli interesuje Cię tematyka gamingowa. Przypominam, że nie działa od niedawna na Instagramie, gdzie będziemy starać się publikować unikalne treści, których nie ma na YouTube'owym kanale. A także w tym roku rozkręcamy bloga o grach Nie Zapomnę, w którym odsiewamy te gry, które warto zagrać, od tych, które są mniej warte uwagi. Blog powstał z nastawieniem, że skoro z roku na rok powstaje coraz więcej gier do konsumowania, a każdy z nas ma coraz mniej czasu na to konsumowanie, to przydałoby się odsianie tych mniej wartych uwagi pozycji. Link do Instagrama i bloga zostawiam w opisie filmu, a jak tylko pojawią się tam nowe wpisy, będziemy Was informować na karcie społeczności. Widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia. Żegnam również cieple. Na razie.